Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Te złe dane to super pretekst do korekty na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do odwiedzenia, polubienia naszego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Te złe dane to super pretekst do korekty na giełdach. Drodzy Państwo, za nami ciekawy tydzień, gdzie zamiast euforycznych ruchów w górę mamy dość ciekawe zatrzymanie tendencji, która wcześniej dominowała. No i pytanie jest takie, czy rodzi się korekta na giełdach papierów wartościowych, czy indeksy giełdowe spróbują jakiegoś spadku, czy też jednak w lecie czeka nas następna fala wzrostowa tendencji, która dominowała także na wiosnę. Więc pytanie się nasuwa samo, co może być potencjalnym pretekstem ku temu, żeby taką korektę wywołać? Co może przestraszyć inwestorów? Co może zmienić te nastroje, które są bardzo optymistyczne, a te nastroje nieco mniej optymistyczne, takie, które wywołają nawet obawy o perspektywy co do spółek. To, co może zaburzyć perspektywę co do spółek, to oczekiwanie, że ich zyski będą mniejsze niż wcześniej zakładał konsensus rynkowy, a będą mniejsze na przykład w sytuacji, kiedy będzie recesja w gospodarce. No i szukajmy potencjalnych sygnałów, że taka recesja może mieć miejsce. Jeszcze raz przypomnę, może mieć miejsce, ponieważ percepcja inwestorów jest taka, że oni dyskontują według nich najbardziej prawdopodobny scenariusz, który gospodarka będzie realizowała w perspektywie następnych miesięcy, generalnie 6-9 miesięcy. Dlatego też, jeżeli giełdy papierów wartościowych rosną, oznacza to, że rynek dyskontuje optymistyczne sygnały, a jeżeli giełda spada i to wyraźnie, to w takiej sytuacji ma to dyskontować spowolnienie gospodarcze, jakieś kłopoty gospodarcze, jakieś negatywne perturbacje. I są moim zdaniem dwa czynniki, dwa takie miejsca na mapie makroekonomicznych wskaźników, które generują takie sygnały. Pierwszy płynie z rynku nieruchomości, gdzie ceny w największych 20 miastach w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rok do roku stały się już ujemne i to pokazuje, że są negatywne konsekwencje wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Te dane będziemy znać, poznajemy je raz w miesiącu, natomiast ja chciałbym się skoncentrować na tych danych, które poznajemy raz w tygodniu. I są to cotygodniowe odczyty z amerykańskiego rynku pracy, te tak zwane joblessy. I co one nam mówią? W pierwszej kolejności widzimy tutaj, że te dane były gorsze niż konsensus rynkowy. Im dane gorsze, tym słabiej jest na amerykańskim rynku pracy. Natomiast moim zdaniem największy taki negatywny sygnał płynie z obserwacji samego wykresu zachowania się tego wskaźnika, ponieważ okazało się, że był w poprzednim tygodniu już trzeci tydzień, gdy ten wskaźnik przekroczył magiczny poziom 250 tysięcy. Na wykresie widać bardzo wyraźnie, dlaczego ten poziom 250 tysięcy jest taki istotny. Ponieważ był to opór ustanowiony przez zachowanie gospodarki na przestrzeni wcześniejszych 18 miesięcy, więc teraz przebicie tego poziomu oznacza negatywne zjawiska w amerykańskiej gospodarce. Wcześniej ten wskaźnik dynamicznie spadał, co oznaczało, że sytuacja w gospodarce się polepsza, poprawia, natomiast teraz, kiedy ten wskaźnik zaczyna rosnąć, jest to sygnał, że mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami, które się dzieją na naszych oczach i to może być czynnik, który da niepokój inwestorom na giełdach papierów wartościowych, ponieważ zauważą oni pogarszanie się sytuacji w gospodarce, potencjalnie może spadać konsumpcja. Jeżeli będzie spadać konsumpcja, to wyniki spółek mogą być gorsze i taka logika może stać za tym,
że takie dane zostaną wykorzystane jako pretekst do korekty spadkowej na giełdach. No i pytanie jest, czy faktycznie tak będzie. Wiemy w statystyce i w matematyce, że żeby wyznaczyć nowy trend, trzeba mieć 3 odczyty, 3 punkty. Natomiast teraz widzimy, że na tym wskaźniku mamy 3 wskazania powyżej 250 000, więc moim zdaniem nowa tendencja jest widoczna gołym okiem i być może takie dane staną się pretekstem do korekty na giełdach, dlatego też bądźmy wyczuleni, czy faktycznie tak się dzieje i w takim wypadku moim zdaniem bardzo dobrze będzie się sprawdzała analiza techniczna, która nam faktycznie powie, czy inwestorzy posługujący się nią chcą i boją się tego, że spowolnienie gospodarcze faktycznie będzie miało miejsce. Dlatego też ja osobiście będę teraz wyczulony na to, co się będzie działo z pierwszymi wsparciami na poszczególnych indeksach giełdowych, czy one będą sygnalizowały nam rodzenie się takiej korekty spadkowej, czy też raczej będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej, a to jest na razie scenariusz dominujący, ponieważ na indeksach giełdowych na Wall Street nawet najbliższe wsparcia nie zostały jeszcze złamane. Sam indeks Standard & Poor wczoraj zachował się nijako, mamy sesję generalnie na przeczekanie, a dzisiaj kończymy tydzień, więc to, co się wydarzy, będzie miało także znaczenie w ujęciu tygodniowym, więc im gorsze zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street, im niższe zamknięcia, tym bardziej taka korekta może być uzasadniona i te dane, bez względu na to, czy faktycznie będą nam sygnalizowały spowolnienie gospodarcze, czy też nie, będą fantastycznym pretekstem do wywołania korekty na giełdach. No i bądźmy wtedy wyczuleni na to, co się wydarzy. Natomiast te sygnały korekty płyną z Azji, a mam tutaj na myśli zachowanie indeksu Nikkei, który podczas dzisiejszej sesji już wyraźnie spadł poniżej ostatnich minimów. Ukształtowała się formacja odwracająca tendencję wzrostową na spadkową, ale tylko i wyłącznie w krótkim terminie na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast taki impuls spadkowy może mieć miejsce z powodu tego, że wcześniej ta tendencja wzrostowa była niezwykle dynamiczna. Dlatego też może być bardzo dużo chętnych do zamykania pozycji, realizowania zysków z długich pozycji i taka dynamika spadkowa może nas naprawdę zaskoczyć. Jeżeli będziemy porównywać Wall Street z indeksem Nikkei 225, to widzimy, jak bardzo teraz relatywnie rośnie siła japońskich akcji, a słabnie amerykańskich. Wykres to bardzo ładnie sygnalizuje i być może będzie to oznaczało także, że kapitał będzie szukał stopy zwrotu gdzieś indziej niż w Stanach Zjednoczonych. Słabość widać także na indeksach giełdowych w Europie, przede wszystkim DAX, który moim zdaniem cały czas walczy o psychologiczny poziom 16 000 punktów. Jeżeli się okaże, że dzisiaj kończymy tydzień poniżej tego poziomu, to kształt świecy tygodniowej będzie faworyzował scenariusze prospadkowe. Naprawdę warto być tego świadomym, że jeżeli jakieś wskazania są na rynkach finansowych, to są przede wszystkim poza Stanami Zjednoczonymi. A dzisiaj mamy także do dyskontowania wstępne czerwcowe dane o wskaźnikach PMI dla poszczególnych krajów i obszarów gospodarczych. Przede wszystkim zaczynamy od Europy, a później mamy też te same dane dla Stanów Zjednoczonych. Będziemy je porównywać, gdzie są lepsze, gdzie są gorsze i rynek może na to reagować po godzinie 16, w szczególności kiedy już dane ze Stanów będą na rynku i rynek będzie musiał się do nich jakoś dostosować. Patrzymy na amerykańskiego dolara, czy presja przeciwko tej walucie cały czas występuje. Wygląda na to, że na razie wsparcia się obroniły, ale co będzie dalej, to jest temat zagadka. Na razie moim zdaniem jest większa szansa na to, że ten amerykański dolar będzie się osłabiał, będzie przebijał na indeksie swoje wsparcia. Natomiast w momencie tworzenia tego wpisu testujemy najszybszą linię trendu wzrostowego, więc euro-dolar, który na razie nie poradził sobie w okolicach poziomu 1,10, zaczyna być także w ważnych, ciekawych, interesujących miejscach, ponieważ każdy spadek poniżej tej linii, a zwłaszcza
poniżej poziomu 1,09 będzie sygnałem, że taka korekta może właśnie teraz się rodzić na naszych oczach i że należy być bardzo czujnym. Amerykańskie obligacje cały czas są na niezmienionych poziomach. Moim zdaniem cały czas skarb tankuje wzmożoną ilość gotówki, stąd też rynek obligacyjny ma podwyższone poziomy rentowności, ponieważ rynek chce dzięki temu zarobić trochę więcej, a z technicznego punktu widzenia mamy bardzo ładnie określony opór w rejonie 3,85 i przy poziomie 3,80, a wsparcie to są rejony 3,70 i po prostu czekamy na następny impuls. Rentowności amerykański dolar sprawia, że pary związane z jenem mają potencjał ku temu, żeby się ruszyć, natomiast tendencja wzrostowa jest bardzo ładnie tutaj widoczna. Na parze euro do jena jesteśmy na poziomach najwyższych od 2008 roku i tutaj ostatni raport Bloomberga sygnalizuje nam, że gdy byliśmy ostatni raz na takich poziomach, doszło później do dynamicznej korekty spadkowej związanej z globalnym kryzysem finansowym. No i Bloomberg się zastanawia, czy taka sytuacja może się powtórzyć, dlatego też bądźmy wyczuleni. Jeżeli indeksy giełdowe w Japonii zaczną spadać, to także jen może być wyraźnie kupowany. Plus pamiętajmy cały czas o tym, jak ważna jest relacja między jenem a rentownościami amerykańskich obligacji. W tym wypadku mamy tutaj realny spread na 5-letnich papierach między Stanami a Japonią. Widzimy, jak tutaj rynek się zachowuje. Plus pamiętamy także, że zwykła korelacja między jenem a amerykańską rentownością 2-letnich papierów także występuje. Dlatego też każde potencjalne odwrócenie tendencji na spadkową na rentownościach amerykańskich papierów będzie wyśmienitym pretekstem do korekty umacniającej jena japońskiego. Na rynku surowcowym mamy na cenie złota przejście poziomu $1930 i ta sytuacja faktycznie sprzyja mocniej raczej spadkom niż wzrostom. Dzieje się to pomimo tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze i rentownościach. Dlatego też to, co się dzieje, jest dla mnie zagadką i realizacją scenariusza, który był zdecydowanie mniej prawdopodobny, no ale się dzieje i nie należy się temu dziwić. Mamy także próbę odbicia od oporu $8650 na cenie miedzi. W tym wypadku, gdyby się okazało, że dzisiaj mamy do czynienia z pokonywaniem najszybszej linii trendu wzrostowego, to także te sygnały będą wzmocnione i będą negatywnie działały na rzecz indeksów giełdowych. Natomiast spadki widzimy przede wszystkim na cenie ropy naftowej, gdzie jest znowu szansa na zamknięcie tygodnia poniżej $70. Jest pytanie, czy taki popyt, który zwykle wydźwiga ropę naftową za każdym razem, kiedy cena spada poniżej $70, znowu się pojawi. Dlatego też bądźmy wyczuleni, bądźmy bardzo ostrożni, ponieważ zmiana może tutaj nastąpić w każdej chwili. Dynamiczny powrót na poziom $70 także może mieć miejsce. No i warto także patrzeć cały czas na Bitcoina, ponieważ ten tydzień przynosi nam super dynamiczny ruch wzrostowy. Część inwestorów zastanawia się, czy będzie on kontynuowany. Zanika korelacja między Bitcoinem a indeksami giełdowymi i ryzykiem. Im mniejszy będzie górny cień tygodniowej świecy, tym większa szansa na kontynuację tendencji wzrostowej, plus ten psychologiczny poziom $30,000 ma także ogromne znaczenie. Każde zamknięcie tygodnia powyżej tego poziomu będzie sygnalizował, że popyt na ryzyko ma ochotę przebić te ostatnie kwietniowe maksima i ruszyć mocniej w górę, a to może dać nam dynamiczny ruch w górę, ruch wzrostowy, kierunek ku następnym oporom, a uzasadnienie jest na ruchu na Bitcoinie bardzo proste, ponieważ pomimo kłopotów giełdy Binance i innych giełd kryptowalutowych, które generalnie są w sporze z amerykańskim regulatorem, to największe instytucje finansowe z Wall Street chcą powołać swoją własną giełdę kryptowalut, więc być może taki pretekst i stoi tej tendencji wzrostowej, która wydźwignęła i to dynamicznie o $5,000 Bitcoina z minimów,
ku swoim oporom, co teraz obserwujemy na naszych oczach. No i dlaczego to uzasadnienie amerykańskie jest takie prawdopodobne, ponieważ zobaczmy, jak tutaj na skali czasu podczas dnia prezentują się impulsy na amerykańskim na Bitcoinie i okazuje się, że to właśnie Amerykanie podczas sesji amerykańskiej, to właśnie oni pchają Bitcoina w górę, a Europejczycy raczej sprzedają tego Bitcoina. Warto być tego świadomym, co się tutaj dzieje. I na koniec polskie aktywa, ponieważ wygląda na to, że zaliczymy następny bardzo pozytywny tydzień. Złoty się dalej umacnia. Mamy do czynienia ze spadkiem rentowności poniżej poziomu 6%, czyli optymistyczne sygnały płyną z obligacji, ale także z giełdy papierów wartościowych, która jakby nie chciała spadać. Natomiast te ostatnie minima w tym tygodniu są małym punktem odniesienia. Gdyby się okazało, że indeks je pokonuje, to taka korekta może się pojawić, natomiast prawdziwy sygnał korekty byłby dopiero w sytuacji, kiedy indeks WIG20 spadłby wyraźnie poniżej poziomu 2000 punktów. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego, żeby polubić, obserwować nasz profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy poza biurem. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam.